Druga część Warsaw by Night. Wracając. Salvi, odszedłeś w dźwięk, skąd dobiega muzyka. Ale do ciebie wrócę. Niedługo. Na razie pomówmy o tym spotkaniu wielkich umysłów z pokrewnionego świata. Piłsudski występuje przed wszystkich. Każdy zachowuje należytą odległość przed majestatem księcia Warszawy. Moi drodzy, zebraliśmy się tu, by pomówić na temat baronii. Jak zapewne wielu z was wie, baronia Nabielanych ma zostać obsadzona przez Lukrecjusza Witolda Schwarza. Jednakże pojawiają się głosy na temat starych przymierzy i starych zawiłości, w których to klan La Sombra był wielkim sojusznikiem Sabatu przez bardzo długi czas. Panie Lukrecjuszu, proszę wystąp i powiedz swój punkt widzenia. Dziękuję, Wasza Ekscelencjo. Podchodzi na sam środek. Piłsudski przycupnął na krześle. Moi drodzy, nasz klan ma mroczną historię, jak cienie, które nas otaczają. Jednakże w czasach zagrożenia wszyscy możemy powiedzieć jedno. Walka pomiędzy spokrewnionymi jest walką nieskończoną. Przez wiele kart historii wielu spokrewnionych tworzyło sobie armię. Zdolną podbijać wszystko. I tak tworzone były armie za armią. Dzisiejszym przeciwnikiem nie jest przedwieczne, przedpotopowe, spokrewnione. A jest to społeczeństwo ludzi. To, co się stało za czasów Sabatu, się nie odstanie. Berlin upadł. Londyn upadł. Wszyscy są zdania, że Chicago również upadnie. Praga. Wiedeń. Dlatego też chciałem razem z moimi towarzyszami dołączyć oficjalnie do Camarilli i za swoją baronię wybrać dzielnicę Bielan. To jest lekkie poruszenie, każdy trawi te słowa powoli, na spokojnie. Nie ma tutaj ekscesów, nikt nie krzyczy. Może to jest różnica pomiędzy Camarillą a anarchami. Wszystko jest jak powolna gra w szachy, niżeli spory. I jako dowód mojej lojalności do Camarilli pomogłem tym młodym spokrewnionym, by odszukać jedną osobę z mojego własnego klanu, należącą ówcześnie do Sabatu. Wszyscy się obracają w waszym kierunku. Proszę, zapraszam was, Wendy z klanu Malkawianów oraz Nikito z klanu Brudża. Zbliżcie się. Wendy tak bardzo niepewnie idzie w jego stronę. Aureliusz tak patrzy, tak... ciekawe. Proszę, opowiedzcie o kontakcie z Sabatem. Czy na Nikitę? Byliśmy w potrzebie znalezienia kogoś i
Pan Lukrecjusz wyciągnął do nas wtedy pomocną dłoń. Wskazał nam dokładną lokalizację członka jego klanu, którego poszukiwaliśmy. Miała być ona w warszawskim zoo, gdzie pojechaliśmy. Mężczyzna w ciekawych, można by powiedzieć, mistycznych szatach, którego opisywałem, podobnego troszeczkę do sędziwoja, jednak innego. Ale nie byliście wtedy w Camarilla. Prawda? Mm, Na tamten moment byliśmy bliżej Camarilli niż anarchistów, jeżeli mogę tak to nazwać. Natomiast nie przysięgliśmy na tamten moment lojalności ani jednej, ani drugiej stronie. Ale jak mówię, więcej zadań, że tak to nazwę, wykonywaliśmy dla lewej strony. Mężczyzna szczególnie przygląda się Wendy. Informacja, którą podał pan Lukrecjusz, okazała się prawdziwa i dzięki jego pomocy udało nam się pokonać. Gładzić, dokładniej mówiąc, Łucję z klanu La Sombry, w tamtym czasie członkinię Sabatu. Było z nią 2 albo 3 guli, nie pamiętam już teraz dobrze. Telewizor się zapala. Widzicie szyfra w telewizorze. Takim starszym telewizorze. Takim szumiącym lekko. Go widać lekko niewyraźnie. Kurwa, widać mnie? Halo? Widzimy cię, szywsze. Widzimy. Dobrze, sorry za spóźnienie. O! Hej! Witam, dzień dobry. Skłaniam się w stronę telewizora. Kobieta w sukni, tej, którą opisałem, z XVII wieku, piękna. Wachlująca się pięknym, koronkowym wachlarzem. Jak wyrwana z czasu. Odwraca się na to, że szyfr się pojawia na telewizorze. Jakby poczuła zapach bardzo nieprzyjemny. Tak się zachowuje na jego obecność. Szyfr obserwuje. Trzyma w rękach jakieś urządzenie. Coś w nim wpisuje. Proszę kontynuować. Tak więc jak najbardziej ręczymy Za pana Lukrecjusza. Bez jego pomocy nie bylibyśmy w stanie znaleźć tej osoby. jeśli moje zdanie się liczy, to według mnie pokazał, że nie łączy go już nic z Sabatem. Słychać z jakiegoś głośnika czy z czegoś trzeszczenie. Pojawiający się głos. Dzień dobry Państwu. Słuchałam tego wszystkiego i chciałam również wspomnieć, że pan Nikita Tarkowski zabił jedną z silniejszych osób z Sabatu. Piłsudski się odzywa. To prawda? To prawda. Zabiłem mojego stwórcę, Albusa Tarkowskiego, i jako dowód przyniosłem jego medalion. To wszystko, co chciałam powiedzieć na razie. Cieszę się, że Jak ja lubię ten słodki głos. Na dodatek, jako dowód oddania i lojalności dla większej sprawy, udało nam się zapolować i przynieść go. Na salę jest wprowadzona jakaś istota, tak jak opowiadałem w materiałach, w łańcuchach. Łańcuchy są zdejmowane, jak i materiał. Widzicie dosłownie gołego utopka. Z jego... Nie ma jednej nogi, ma 2 kołki wbite w serce.
Jest ledwo co świadomy, ledwo co tylko porusza gałkami, rozgląda się. Wendy zasłania twarz. Widać jego rozpadające się ciało. Masę ran. Jakby go ktoś przypalał, tak jakby ktoś się nad nim znęcał długo. Bardzo doceniamy gest, panie Lukrecjuszu z klanu La Sombre. Zatem zagłosujmy. Kto jest za posiadaniem La Sombre w Camarilla? Jak się rozglądacie, widać, że Aureliusz jako pierwszy podnosi rękę. W ślad Aureliusza idzie kobieta w sukni, szyfr, tajfun. Mężczyzna o kędzierzawej, czarnej brodzie, czarnych włosach i lekko ciemniejszej skóry, z ciemnobrązowymi oczami. Wygląda na kogoś bardzo doświadczonego w boju. Mężczyzna, streamer, rozgląda się. Czy dom Trimier się zgadza? Mężczyzna kiwa, że się nie zgadza. Sowa również się zgadza. Banu Hakim jest dzisiaj nieobecny niestety, ale niemniej jednak większość zadecydowała. La Sombra od dnia dzisiejszego jest oficjalną częścią Camarylli. Rozglądam się tak, jakie to mniej więcej nastroje wywołuje. Kto wygląda najbardziej zadowolonego, kto na najmniej. Względnie ciężko jest powiedzieć w tym oświetleniu. Oświetlenie jest mniejsze, ale najmniej zadowolone osoby to ten mężczyzna, o którym opowiadałem. Coś ci podpowiada, że on chyba jest z Brugha. I najmniej zadowolony jest mężczyzna streamer. I siedzę około siebie? Nie. Wszyscy stoją poza tym. Poza marszałkiem. A wymieniają między sobą jakieś spojrzenia wskazujące, że na przykład współpracują ze sobą, czy... To jest bardzo ciężkie do określenia. Nie masz tyle spostrzegawczości, żebym mógł ci dawać nawet szansę na test. Jasne. Twoja spostrzegawczość wynosi 1. Nawet jeżeli byśmy użyli twojego sprytu 2, niestety test by wymagał wiele sukcesów. Okej. Jesteś zbyt zestresowany poza tym tą sytuacją. Tak nerwowo prześlizguję się wzrokiem po osobach wszystkich i mój wzrok na dłużej zostaje na głośniku, z którego wydobył się ten dźwięk. Ten głos, patrzysz w niego tak dłużej. Wendy natomiast przygląda się Sowie. Uśmiecha się do ciebie. Odwzajemniam. Zatem uważam decyzję za podjętą. Dobrze. Jeżeli nie ma żadnych innych spraw, które powinniśmy omówić, zakończmy to spotkanie. Wszyscy potwierdzają. Każdy powoli zaczyna wychodzić. Parę słów pomiędzy sobą. Nic najistotniejszego. Lukrecjusz podchodzi do was. Dziękuję. Mam nadzieję, że pomogliśmy. Również dziękujemy. Jak najbardziej. Do zobaczenia niebawem. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Słyszysz trzask w głośniku. Głos odzywa się. Nikita. Tak lub nie? Patrzę, gdzie są jakieś inne osoby w tym pokoju. No, Już mało. Większość opuściła. Jest oczywiście Wendy i Sowa. Chciałabym tak po małym kroczku zacząć się zbliżać do Sowy, ale tak bardzo tak niby niedyskretnie. widząc, że Wendy się oddala w jakimś określonym kierunku, to tak szybko kiwam głową. Mówię, tak. Fantastycznie. No już, zbliż się do mnie. Odzywa się Sowa do Wendy. Wiem, że
Chciałaś się ze mną spotkać wielokrotnie. Proszę, usiądź. Siadam. Dzień dobry. Ja wiem, że pewnie nie jestem warta ani godna pańskiego czasu, ale naprawdę chciałam pana poznać. Ajko wspominała. Wydaje mi się, że nasze relacje z Ajko się polepszyły. Ale to naprawdę zaszczyt. Wendy skina tak głowę opuszcza bardzo nisko. Ja ciebie widziałem już parokrotnie, ale ty mnie nie. Widziałam sowę na niebie, jeżeli to się liczy. Oczywiście. Masz wiele pytań. Za dużo, nawet nie wiem od czego zacząć, muszę przyznać. Moja głowa zaczyna krzyczeć, jakby miała eksplodować. Tak, szaleństwo. Wizja. Przyszłość, przeszłość, teraźniejszość. Zdarzenia, które nadejdą, nadejść muszą i mogą nadejść. Albo nadeszły. Nieskończony ciąg wydarzeń, możliwości i okazji, ale także straconych szans. Determinowany przez nic więcej jak kości. Kości losu. Bezpośrednia, a czasem zagmatwana. Ale naturą człowieka jest szukać odpowiedzi, nawet spokrewnionego. Czuję się bardziej tak, jakbym miała odpowiedzi, ale nie miała pytań. Jeśli to ma sens. Czy żyjemy, czy nie żyjemy? Myślę, że to nie jest najbardziej istotne. Bo jest to zależne od perspektywy osób, które po części źle patrzą. Patrzeć nie oznacza widzieć, to fakt. Ale perspektywa perspektywie nierównej. Perspektywa zależy od czasu, przestrzeni, teraźniejszości, przyszłości i przeszłości. I przyszłości. I przyszłości. Ale też innych wymiarów. Azalisz? Nikito, czy ty również opuszczasz salę? Tak, idę poszukać Salviego. To do Salviego wrócimy. Salvi. Wychodzisz z tego pięknego przybytku. Kierujesz się. Widzisz ciekawe rzeczy. Ludzi na spacerach. Z dziećmi, z rodzinami, na randkach, samotnie. Ubranych ładnie, ubranych normalnie, zwyczajnie. Nawet sobie pobiegają. Widzisz trochę ludzi, którzy zabawiają turystów. Połykaczy ognia, żonglowania ogniem, tam różne rzeczy. Ciebie odstrasza to niesamowicie. Dziwne uczucie. Nigdy nie bałeś się ognia w taki sposób. Ale ten strach jest ogromny tu. Słyszysz delikatny kobiecy śpiew dobiegający gdzieś z kolumny Zygmunta. Umiejscowionej centralnie na samym środku starówki. Zainteresowany tym najbardziej chyba z całego otoczenia. Kilka razy już street performerów pewnie widziałem, ale tą melodię znam bardzo dobrze, więc najbardziej poruszę się w jej stronę. Domyślam się, że czy to jest jakby z drugiej strony kolumny Zygmunta? Od w sumie powiedziałbym strony południowej. W takim razie okrążę tą kolumnę i pójdę na południową stronę zobaczyć kto, co, jak, skąd pochodzi ta melodia. Mhm. Znajome, bardzo. Gdzieś wiesz, futerał, tam może parę drobnych, nic szczególnego, może jakieś tam dycha, dwie. To ona. Ktoś jest w jej pobliżu, jej słucha, czy... Boże, tu jest 100 osób w otoczeniu. Jest bardzo dużo ludzi. W takim razie na razie gdzieś stanę z boku i poczekam, aż melodia się zakończy, ale przed tym wrzucę do futerału 10 zł.
Z pieniędzmi trochę krucho, ale przynajmniej coś. Kobieta jest w otoczeniu wielu różnych mężczyzn, z którymi wydaje się w międzyczasie lekko rozmawiać. Wymieniają uśmiechy, spojrzenia. Trochę jest to wszystko dla ciebie odległe. Jej obecność. Tak jakbyś tu był, ale nie do końca. Nie do końca ty, nie do końca Salvi. Coś takiego innego. Coś, co będzie polować w przyszłości i nie zazna długo spokoju. Dziwne uczucie. Piosenka się kończy. W takim razie czekam jeszcze chwilkę na to, jak ludzie powrzucają swoje pieniądze. Kilka osób się rozejdzie. Osoba, która gra na tej gitarze, chwilę odsapnie i podchodzę. Czy ta osoba patrzy się na mnie, czy jest odwrócona, zajęta czymś innym? Rozmawia. Wiesz, tu dużo ludzi jest, więc Okej, w takim razie podchodzę, ale tak, żeby ta osoba widziała mnie, że idę, nie chcę jej wystraszyć. nie no, ciężko byłoby to zrobić. Skoro, jakby to powiedzieć, no tu jest dużo osób, tak jak mówiłem. Okej, co robisz? Podchodzę, podnoszę rękę. Moje typowe przywitanie z tą osobą, czyli podnoszę rękę, kłaniam się delikatnie głową. Cześć Patrycja, znowu na ulicy widzę. Jest, wiesz, w porwanych dżinsach, w swetrze takim dłuższym, czarnym. Na to ma narzucony taki skórzany, krótki płaszcz. Ma długie, czarne włosy i kolczyk w ustach oraz niebieskie oczy. Na oko ma gdzieś z 25 lat. Salvi! Hej! To ja. Wiem, ostatnio się nie widzieliśmy, no ale trochę zabiegany jestem. Jak idzie? Widzę, że futrale nie jest najgorzej. Kurczę, ile my się czasu nie widzieliśmy. O, man. Będą to przeszło 3 dni. No. Też ostatnio w ogóle jestem jakiś nieobecny. Miałem napisać, czy jesteś wolna na lekcję, ale sam nie miałem czasu. No ja też nie za bardzo. O, jakieś przesłuchania? Nie. Bardziej zajmuję się po prostu tym tu, z gitarką. Wiesz, o co chodzi. Ty, ale myślałem, że trochę wyżej, w sensie coś znalazłaś. Ciężko. Kurde. Wiesz co, ja mam dla ciebie tak to coś znalazłem, bo możesz nie uwierzyć, domyślam się, że jest to dosyć nagła informacja, bo dla mnie tak samo nagła była, ale zostałem zaproszony do zespołu i może znalazłoby się też miejsce dla ciebie, jeśli oczywiście byłabyś chętna. Zespołu? Brzmi spoko. A co będziemy grać? Z tego co wiem, to znajoma mówiła, że dosyć będzie to szeroki zakres, ale będzie też się opracowało wokół metalu. Ale też będzie rock. Czyli klasyk. No, dobra, ale... Słuchaj, powiem ci szczerze, przy moim wolnym czasie muszę wiedzieć, czy to jest coś bardziej na serio, czy tak sobie pogramy i nic z tego nie będzie. Znajoma naprawdę była zdecydowana, więc raczej to bierze bardzo na serio. Przynajmniej z tego, co mi mówiła. To jest jej marzenie wielkie. Ale to jeszcze faza przygotowań, szukamy miejscówki. Jak coś, oczywiście dam ci znać. Okej. A znasz może jakiegoś perkusistę też? Też szukamy w sumie. W sumie Daniela, mojego byłego. Fajny gość? Bo wiesz, po powiedzeniu twojego byłego to dwójako można czytać.
No tak średnio bym chciała być z nim w zespole. No, okej, rozumiem. To może ten pomysł odsunę na bok. Ale muszę się pochwalić, trochę lepiej mi już idzie granie. Już nie najgorzej. Oczywiście nie jest to poziom mistrzowski jak u ciebie, ale powoli do przodu. Tam parę osób z jej otoczenia dziwnie się na ciebie patrzy, szczególnie na to, jak wyglądasz. W tej kominiarce i tak... Nie poznałem cię na początku, tak zasunięty byłeś. No, ostatnio się podziębiłem, więc staram się trzymać ciepło. Wiesz, nie zachorować jeszcze raz, bo po co? W ogóle miałem też się spytać, bo też mnie to zastanawia. Są ostatnio jakieś koncerty w Warszawie? Poszedłbym, a nic nie mogę znaleźć. Zobacz coś na necie. Nie widziałam czegoś szczególnego, zresztą kasy nie mam, nawet jeśli. Kurwa mać. Niedobrze. Przedstawisz mnie kolegom, czy to jacyś tutaj nowo poznani? Może później. Rozumiem. I Dobra. gdzie teraz pracujesz? Znalazłeś coś? Właśnie jest problem. Z kasą też krucho, No. więc szukam. Jeżdżę od miejsca do miejsca. Ale przynajmniej nowych kolegów poznałem. Tyle. Dobrze, pomogą mi coś. Ale w czym się teraz rozglądasz ogólnie? Wiesz, no coś z moim profesjonalnym, czyli coś ochroniarstwo, może coś w tym stylu. Zespół no, chciałbym, ale nie wiem jak to będzie. No tak jak mówię, znajoma bierze to bardzo na poważnie, ale zobaczymy po pierwszym koncercie. Jeśli będzie można się z tego utrzymać, to rzucam wszystko w pizdu. Brzmi jak plan, trochę ryzykowny, ale plan. Nie mam co stracić, więc ryzyka też zbytnio nie widzę. Tak patrzysz kątem oka, idzie gość. Kurwa, znasz go z poprzedniej nocy. Jak wygląda ten gość? To ten, co się cieszył na te babki z burleski. W długich włosach. Imię? Coś świta? Gili? Tak. Poczekaj chwilę. Gili! On zaczyna uciekać. Najwyraźniej nie jest zbyt rozmówny dzisiaj. Nieważne, później go spytam, no ale pomaga nam trochę, więc może on coś by nam więcej konkretnego powiedział. Aha. Ogólnie to wygląda tak, że mają otworzyć nowy klub i chcielibyśmy na rozpoczęcie go zagrać jako takie wydarzenie wieczora, Cool. więc... No i on się tym zajmuje, więc chciałem, żeby coś powiedział, ale najwyraźniej jest dzisiaj w pośpiechu. A, nie, bo nie widziałem przez tych wszystkich ludzi tutaj. Właśnie bez obrazy, ale tak dziwnie dużo ludzi. Chyba dobrą miejscówkę wyhaczyłaś. No, wiesz, no, wieczór. Środek Warszawy, racja. Zawsze dużo osób się kręci. Ale aż tyle? Myślę, że No. ponad 100 tu będzie. To typowe. Po prostu nie bywałeś chyba tak często na Starówce. No, w sumie. Kręciliśmy się zazwyczaj po prawej stronie Wisły, więc... Też fakt. A- Nie wiem, jak będziesz mieć namiary na ten klub, to chętnie obczaję. Dobra. Można wyskoczyć na jakieś piwo. Piwa nigdy nie odmawiam, więc pewnie. To super. To masz mój numer nadal, nie? Chwilkę. Powinienem, ale sprawdzę. Przyczesuję swoje kontakty. No masz. Jest, stoi tam, gdzie był. Dobra. Ja też będę już spadał, bo nie wiem, czy nie czekają na mnie. Okej. Miło było pogadać. No, fajnie było. To co, to w kontakcie. Siema. Pewnie, na razie. I też macham ręką i skinam głową i odchodzę. W stronę tamtąd, skąd wyszedłem. Jak byś ocenił jej urodę? W skali od 1 do 10.
Oceniłbym, że dla Salviego 10 na 10, a dla O! przeciętnego Polaka 8 na 10. Okej. Nie szukam tego przejścia w ścianie, gdzieś tam po prostu stoję sobie koło niego. No dobrze. Wracając do reszty w środku. Nikita, co ty robisz? Bo widzisz nagle, że Wendy rozmawia z tym mężczyzną. Tajemniczy głos z radia się nie komunikuje. Nie komunikują. Tajemniczy głos widocznie dostał odpowiedź taką, jaką chciał. Następne instrukcje dostaniesz wkrótce pewnie. Wychodzę szukać Salviego. Nie chcę, żeby sam tak był taki odrzucony. Nie ma go. Noż, kurwa. Poszedł. Ten w ponczu powiedział? No tak. To niefortunne bardzo. Wiesz gdzie? W ogóle Nikita jestem. Dzień dobry. Okej. Ten typ. Rozumiem. Szanuję. W którą stronę poszedł? Przed siebie. Słuchał dźwięków muzyki i poszedł. Dziękuję. Nadstawiam ucha. Czy słyszę jakąś... Tak, to jakieś tam brzdękanie. Definitywnie. Słyszałeś takie dosyć głośne gili? Będę jakby zacząć się martwić nagle bardzo szybko. Zaczynam biec w tym kierunku, gdzie usłyszałem krzyk Gili. Dobiegasz tam na środek. Ciężko tutaj dojrzeć znajome twarze, za dużo ludzi. Więc poprosiłbym cię o... No nie, no zbyt niska ta spostrzegawczość. No niestety, Dobra. no niestety, przegrał pan. Naprawdę, jest dosyć ciemno. Ani Gili, ani Salvi nie mają na sobie żadnych szczególnych ubrań, które miałyby jakiś bardzo przykuwający kolor. Może jakby Salvi nosił różowe futro, to byłoby łatwo, ale Możliwe. nie tak. nosi. Idę więc w kierunku tych dźwięku, tej muzyki. Widzisz jakąś dziewczynę pod kolumną Zygmunta grającą na gitarze. Oglądam się. Cóż, nie ma go tutaj. Ale za to Salvi ma sporą... Proszę rzuć na swój spryt i spostrzegawczość, Salvi. Dobrze, zróbmy to. Czyli to będzie 6 kostek. 4 sukcesy. 5, przepraszam. Znajdujesz Nikitę. Rozgląda się po ludziach. Stoi gdzieś tam po środku wszystkiego. Podchodzę do niego po prostu i kładę mu rękę na ramieniu tak powoli. Szukasz kogoś? Już skończyliście, widzę. Jezu, wystraszyłeś mnie. Nikita się wzdygnął. Cześć. Słuchaj. Kojarzysz mniej więcej Warszawę, tą stronę? Chcę sobie kupić coś. Okej, to mało mi mówi Nikita. Chodźmy, przejdźmy się. A gdzie Wendy? Rozmawiam, wydać jakby trafiła na kogoś przynajmniej równego wreszcie jej. Okej, rozumiem. Jak coś ma do nas telefon. Dobra, Jasne. czego I szukasz? telefon, muszę kupić telefon nowy. Muszę. Fundusze masz. Mam, ale to nie jest kwestia funduszy. Słuchaj, pamiętasz, chciałem z tobą wczoraj porozmawiać o... Słucham. Szczerze się obawiam o ciebie. Nie traktuj tego jako, że traktuję cię jako słabego, czy nie. Nie o to mi zupełnie chodzi. Okej, ale o co dokładniej się martwisz? Bo średnio... Wyglądasz na człowieka z sztywnymi zasadami, których się nie złamie. To jest dobre, nie zrozumie źle. Tylko wydaje mi się, że mogę strzelać oczywiście, ale jesteś nowym wampirem. Nowym Nowy w tej w tym działce. biznesie.
Mhm. w biznesie cosplayu i twoje stare zasady, które miałeś jako człowieka nie będący w świecie cosplayu, mogą się drastycznie różnić od rzeczywistości, w której teraz jesteś. I wiesz, najmocniej łamią się rzeczy, które są sztywne. Okej, ale do rzeczy. Lubię prosto z mostu, Niki. To co dokładnie cię martwi? Bo Uważam, to, że mam... Uważam, że powinieneś. Nie chcę tego robić, jakbyś, że to jest jakaś twoja powinność czy coś, tylko uważam, jako radę ci chcę dać, Mhm. że powinieneś przetestować swoje granice, bo te, które ustaliłeś wcześniej, mogą teraz nie obowiązywać. Domyślam się, że chodzi ci o krzywdzenie. Nie tylko. Musisz na przykład jakoś skrywać pieniądze teraz z tego, nie? Mhm. Jak będziesz wyrzucał do ścieków każdą ofertę, która może twojemu poprzedniemu tobie była dla niego nieodpowiednia, to może być naprawdę ciężko. Dla mnie było ciężko. Musiałem się przyzwyczaić do tego. I ja jestem tutaj, trochę tak czuję, żeby ci pomóc się zaklimatyzować. Jeśli już chcesz się zaklimatyzować. Wiesz, jeśli chcesz rzucić wyzwanie światu, to jestem z tobą. Ten świat jest absolutnie do dupy. Jest po prostu chujowy. Jeśli chciałbyś ze mną rzucić wyzwanie światu, to z chęcią z tobą pójdę. Brzmisz kompletnie inaczej niż w TVN-ie, ale okej. Nie, Mam maskę. politycy zwłaszcza. Ale my nie o tym. W każdym bądź razie, tak, wiem, że niestety prawdopodobnie praca na biało nie wchodzi w ogóle w menu. Ale Jak się z tym czujesz? a myślisz, że jak czułby się człowiek, który te zasady podtrzymywał przez ostatnie 5 lat z tym, że musi je łamać? Ty nie lubisz, ty wolisz prosto z mostu, ja nie lubię, jak mi się odpowiada pytaniem na pytanie. Okej, w takim razie chujowo. Już z Wendy już dostatecznie dużo tak To jest. dobrze, razy. że się rozumiemy. Chujowo się z tym czuję, ale moja wola życia jeszcze nadal bije. Choć w ogóle to jest dziwne. Tak mówię teraz, serce na mnie bije, a krew nadal jest? Jest. Ale nie wiem, jak to działa. Ja tym bardziej. W ogóle, że grupy krwi nic nie znaczą. To też jest dziwne. Czy to jest naprawdę ważne? Teraz, w tym momencie. Jakby, proszę, naprawdę przemyśl to, co, jeśli oczywiście chcesz, to o czymś ci mówiłem teraz. No myślałem się, że masz swoje problemy na głowie, w takim razie rozwiążę ten problem dla ciebie szybko. Przyzwyczaję się jakoś do tego, po prostu mam długą dosyć historię z narkotykami i nie zamierzam zmieniać swojej postawy na ich temat. Jeśli nie będzie chodzić o narkotyki, wchodzę w to. Byleby nie było to mordowanie starych babci albo dziadów, albo dzieci. Bogu ducha winnych osób. Tak mi teraz przyszło do głowy, bo to widać w twoim kroku, w twoim sposobie, jak się poruszasz, patrzysz na otaczających cię Hmm? Jak się nachylam do niego, tak szepczy. Czy ty już zabiłeś kogoś? Ech. Będzie ktoś, ale nie myśli się o tym, jeśli chce się zachować zdrowość psychiczną. Nie byłoby ci lepiej się wygadać? Może, wiesz, zawsze takie rzeczy robiło się przy piwie u kogoś. Teraz średnio jest do tego dostęp. Możemy pójść do Joli na drinka. Na pewno nie ma innego baru po prawej stronie Wisły. O żadnym innym nie słyszałem, w którym serwują drinki. No tak, pracowałem w policji, a dokładniej w tych, którzy zamiast zatrzymywać cię na ulicy i dawać bileciki, to
wykopywali drzwi. Ja tak kiwał głową. Bez pytania. No i niektórzy ludzie nie reagują na rzuć broń, na glebę, tul ryj na przykład. I tak wychodziło, że czasami moja ręka była zmuszana do naciśnięcia za... No wiesz. Ale zawsze wierzyłem, że to jest dla dobra innych, że jedno życie trzeba oddać, żeby drugie ocalić, więc nie czuję się z tym jakoś super źle. Wiadomo, Niezbyt no. idealistyczne podejście. Nie jesteś idealistą, jak widzę. Nie, w żadnym wypadku, ale czasami trzeba po prostu sobie nie zawracać głowy tymi niemiłymi sprawami, bo po prostu odlecisz. Jeśli chcesz coś wiedzieć, to pytaj. A w sumie spytam ciebie, O? bo to mnie interesuje. Mało osób, zwłaszcza w tak młodym wieku jak ty, zostaje politykami. Co cię naszło? Bo ty na przykład brzmisz na kompletnego idealistę ze swoimi poglądami. Przynajmniej tak jak mówiłeś w TVN-ie. Wiesz, na chuj jakby chcieć świata, który nie jest idealny. W erze pragnień są światy tylko idealne. Jeśli do nich dążymy, mamy swój cel. Ale to, co mówisz, rzeczywiście brzmi logicznie, ale niedużo osób ma taką wolę walki o dobro, o zmianę świata, o władzę jak ty, że posuwają się. Uważasz, że ja mam wolę walki? Powiem tak. Jest różnica między walką o władzę, a walką o przetrwanie. Ja uczestniczyłem w tej drugiej, ty uczestniczysz w tej pierwszej. I myślę, że do obydwu potrzeba tak wielkiej siły woli. Uważasz, że dla mnie ważna jest władza? Żeby coś zmienić, musisz posiadać jakąś władzę. To jest kłamstwo. Kłamstwo wtoczone nas przez ten cały system, który nas otacza. Do zrobienia prawdziwej zmiany nie potrzeba siły czy władzy, tylko wpływu. Jest to duża różnica. Czyli chcesz walczyć wpływami. Rozumiem. Trochę jak rewolucja francuska, tylko mam nadzieję mniej krwawa. O ironio. Krwawa. O ironia. Dobrze powiedziane, ale nie, po prostu powiedziałbym, że cię podziwiam, ale to nie do końca prawda, ale na pewno jest to dla mnie niecodzienne, że w każdym bądź razie, ile ty masz lat? To jest dobre pytanie, bo też ile stąpasz po tym świecie nie równa się dokładnie ile masz lat pewnie. Nie no jasne. Kto mnie dawno kiedyś pytał o to? Przecież to jest... Jak się teraz obracam w tych naszych kręgach. Nie ma to znaczenia. Nie ma to żadnego znaczenia. Tak, ale dopóki jeszcze nie byłeś cosplayerem, no to trochę chyba miało. Tak. Wiesz, ostatnio strasznie czuję jakby człowieczeństwo, czy te wszystkie ludzkie rzeczy się ode mnie oddalały. Jakbym każdy krok, który robił potwór, a nie ja. W TVN-ie wyglądałeś na dosyć ludzkiego, więc nie idzie ci najgorzej. Już pamiętam. Mam 29 lat. O, wyglądałeś na większego młodzieniaszka. Zaledwie w sumie jesteś rok młodszy ode mnie. Może to pomaga i włączam zachwyt na sobie. W celu? Pokazania Salviemu mojej umiejętności w tym. Mam Co ja odczuwam? Bo czy ja odczuwam jakby taką
rzeczywistą jakby chęć poznania tej osoby, dorównania mu w czymś. Ale ty nie jakby nie chcesz odeprzeć tego, nie? Nie. Więc jakby mechanicznie nic nie musimy tutaj robić. Czujesz, jakby Nikita wydaje się takim bardziej spoko gościem. Wydaje się być takim inspirującym, takim gościem, którego akurat musisz poznać, takim kimś, z kim na pewno fajnie się pogada, albo się dobrze wygląda na zdjęciu z nim. Ale ja wrócę do Wendy. Aureliusz jeszcze do was podchodzi. Wendy, jeżeli będziesz miała możliwość, bo jesteś rozsądna, pozdrów Donę ode mnie. Podziękuj bardzo za prezent. Bardzo doceniam. Bardzo się przysłużył. Dobrze. Wydaje mi się, że w najbliższym czasie i tak miałem z nią rozmawiać, ale nie wiem, czy jeszcze tej nocy. Ale w najbliższym czasie jak najbardziej to zrobię. Dobrze, w najbliższym czasie nie ma problemu. Telefon ci dzwoni. Odbieram. Halo, halo? Ky? Wendy, tu Amadeus. Witam. Co z tymi mieszkaniami? Tak, zaraz. Mam jedno na oku, tylko chciałam je najpierw obejrzeć z Nikitą, jeżeli mogę. Tak więc biorę go i w przeciągu 2 może godzin dam panu znać ostateczną decyzję. Może tak być? Jasne, jasne. Spoko. I co ty tam chciałaś jeszcze? Bo ja już nie pamiętam, co ja załatwiałem. Telefon nowy by się przydał. No to mam. Okej, dobra, to fantastycznie. No to do usłyszenia. Jak coś, to się odzywa. Jak jeszcze jakieś sprawy pilne będą. To jeszcze może telefon dla Nikity? Okej. No okej. Okej, dobra, to do usłyszenia. No siema. Pa. Wracając, tak jak mówiłem, to wszystko się czasem rozkłada na cząsteczki. Wizję można jakoś tam opanować powoli, się zastanowić. Ja byłem za życia, można powiedzieć, trochę bardziej utalentowany. Zajmowałem się tym wszystkim i jakoś tak trafiłem na Malkawianów. Podobno w okolicach z marszałkiem doszło do mojego pierwszego zgonu, więc akurat zostaliśmy zawsze w ciepłych stosunkach. O, rozumiem. Jeśli mogę zapytać, czy ma pan dla mnie jakąś radę, jak mogłabym to lepiej kontrolować, albo chociaż odróżnić? Jest to tak, jak łapanie powietrza w ręce. No, niestety, to jest bardzo zależne od indywiduum. U nas w klanie u każdego przejawiło się inaczej, ma w inną stronę. Rozumiem. Wymyśl, obserwuj. Może znajdziesz jakiś pattern na to. W porządku. Mam jeszcze 2 pytania. Pierwsze to jest takie, że jakby to powiedzieć, żaba mądrości przemówiła do mnie i powiedziała, że mam nie ufać sercu, ale nie wiem do końca, o jakie serce chodzi. Czy to jest osoba, uczucie, klub? Żaba nie ufać sercu. Żaby dużo skaczą, to na pewno. Tak, ale tamta była ogromna, a potem mówiła po japońsku. Tak, właściwie były ostatnio teorie. Tutaj mój drugi kolega klanu Trimier ma duże obawy na temat pokrewnionych z krajów azjatyckich. Tak, właśnie niedawno poznałam jednego. Ma skośne oczy, więc chyba jest z kraju azjatyckiego. Bardziej mówię o Chinach, Japonii. Aha. Tam spokrewnieni są trochę inni. To znaczy?
Mają tam inną kulturę. Nie przepadamy ze sobą, ale trzeba być bacznym. Ale mało jest takich osób w Polsce. Mała jest Polska w Polsce, to też prawda. To prawda. I ostatnie pytanie. Jak się pan pewnie domyśla, jestem nazywana wariatką i nikt mnie nie bierze na poważnie. Czy jest właściwie postawa, którą mogłabym przybrać, albo coś takiego? Zamknęli mnie też w białym pokoju, nie podobało mi się to. Czułam się jak na kartce papieru. Ach tak, słyszałem o tym, tak. Akurat jeden z naszych klanobratów zajmuje się szpitalami. Co robić? Co robić? To jest pytanie, które zadaje sobie każdy, bez względu na wiek i okoliczności. Nie ma na to trafnej odpowiedzi, Wendy. Niestety. Czy jesteśmy zwariowani? Nie sądzę. Nie zauważyłem. No właśnie ja też nie. Jakimże jest wariactwem mówienie o tym, co się widzi naprawdę, a jakim iż jest wariactwem to, że na przykład ktoś uwielbia pomarańcze. Jakim iż jest wariactwem, kiedy ktoś spędza całe dnie na uczeniu się wędkarstwa, a uczeniu się wróżbiarstwa. To jest kwestia perspektywy, jak na początku oceniliśmy. To prawda. Były 2 pytania. Muszę niestety się udać. W porządku. Czy... Nasze drogi się skrzyżują, Wendy. Jestem tego pewien. Widziałem to. Aha, widzę, że czyta pan w myślach dodatkowo. Rozumiem. Nie. Staram się nie. Zachowuję Aha. tą przestrzeń dla innych. Ale nasze drogi się na pewno skrzyżują. W którymś momencie. Niezmiernie się z tego cieszę i będę tego wyczekiwać. Udam się zatem do moich przyjaciół i dziękuję jeszcze raz. To była przyjemność. Pamiętaj, że stare serce nadal może bić po części. Staram się o tym nie zapominać. Uśmiecha się do ciebie. Ja również do niego. I myślę, że wyjdę z tego pomieszczenia. Pożegnam się jeszcze z Aureliuszem, jeżeli tam gdzieś jest. Aureliusz już poszedł. Okej. No to po prostu wyjdę. Widzisz, że nikogo nie ma. Poza gościem z Banu Hakim. Poza Asherem. On ma ten miecz. On ma sztylety. Kłaniam się do niego. Witam pana Ashera. Proszę opuścić już miejsce. Zanim to zrobię, chciałam przeprosić za to, że kazaliśmy tamtego dnia panu czekać. Wydaje mi się, że nikt pana nie przeprosił. Przyjmuję. Cieszę się. Mamy dużo dni, w których możemy czekać i obserwować. Bardzo fajne sztylety. Do widzenia. I idę. Dobrze, wychodzisz. Nie widzisz swoich towarzyszy. Gdzie oni poszli? Gdzie oni są? Widzisz na niebie, jakby coś przeleciało dużego w wielkości, może sowy. Ale może ci się wydawało, może to wyobraźnia. Nic mi się nigdy nie wydaje. Wykręcam numer do Nikity. Ni! Teraz bez kity, tak? Mhm. Dobra, to już się zbieramy. Słuchaj, nie wiem gdzie jesteście, ale musimy się dostać pod ten dom. Bo dzwonił już Amadeusz. Domyśliłem ci, że o to chodzi. Zbieramy się już. Gdzie się spotkamy? Nie mamy jak dojechać. Ale zawsze zostaje hulajnoga, deskorolka, piechota, autobus, tramwaj, rolki, pociąg, samolot, helikopter, tak. Ty wymieniasz teraz, co chciałeś kupić, Nikita. Coś mówisz, że chcesz coś kupić. Nie, wątpię, żeby tu był sklep ze samolotami. Rakiety kosmiczne, bomba atomowa. Mhm. A hulajnogę wspominałam? Tak. Okej, to motor, skuter, rower, sanki, metro, Statki to potrzebujemy reniferów. takie buty z kółkami. Widziałam je, są całkiem fajne.
Potrzebujemy reniferów Wrot- do stanie. Wrotki, księżycowe łanie. Czekaj, co? Żartuję. Dobra, ale musimy się spotkać. Uber, taksi. Zapomniałam! Wendy się rozłącza. Wykręcę numer do Amadeusza. Amadeusz Milczyk przy tej stronie. Co ¿Qué tam? pasa? Chciałam powiedzieć, że mam jedną prośbę. Potrzebuję załatwić samochód dla jednego z nas. Mhm. Czy dałoby się to załatwić? Rejestrowany czy nierejestrowany? Który jest bezpieczniejszy? Rejestrowany. To niech będzie rejestrowany. Okej. O jakiej kwocie mówimy? Nadal mam twoje pieniądze. Tak. Nie wiem, nie znam cen samochodów. Jak znasz, to możesz coś polecić. Ale w jakim zakresie, Wendy? No, możemy kupić samochód. No dobra, no to powiedzmy do 5-10 tysięcy. No coś ogarniemy. Coś ogarniemy. Fantastycznie. Jaki byś kolor chciała? A to nie dla mnie. O, Mówiłam, dla jednego z nas. dla Nikity. Nie. Salviego? Nie, dla Vitaliego. Dla Vitaliego? Tak. To ciekawe. Tylko wolałabym, żeby to zostało po części tajemnicą, że jest ode mnie. Wiem, że Vitali jest po części dumny i nie chciałby przyjąć ode mnie nic. Rozumiem. No można coś zaaranżować. Tylko wezmę 18%. Dobra, bierz co chcesz. Dobra, nie, przesadziłam. Bierz 18%. A i będzie robota dla Salviego. Możesz mu przekazać, jak się spotkacie, bo chciałbym właściwie już zrealizować swoją przysługę. Okej, Chwila. Czy on ma u ciebie przysługę? Mhm. Powiedział, że jest mi dłużny, więc chciałem to zrealizować. Co za idiota. W każdym razie, co się takiego stało, że ma przysługę? Powinienem sobie takie rzeczy spisywać, bo nie pamiętam. Ale powiedział, że ma u mnie przysługę, bo... no tak! Słuchaj, jestem jednak jego... Reprezentuję go, więc nie mogę ci zdradzić tych informacji. Ale ja reprezentujesz też mnie. Zgadza się. Jednakże bez pozwolenia Salviego wolałbym raczej o tym nie mówić. Da się ciebie przekupić? Salvi miał wypadek. Da się przekupić? Zważając na to, że możemy znać się po setki lat, w tym przypadku pieniądze nie są dla mnie aż tak istotne. A ja nie jestem tak durna jak Salvi. Dobra, w każdym razie. I mogę ci dać małą sugestię. Spytaj go, czemu nie jest głodny. Trzymaj się, Wendy. Pa! Dzwonię z powrotem do Nikity. Ty? Nikita, do jasnej cholery, ile można na ciebie czekać? No, Nikita, ale patrzysz w swój telefon. Patrzysz, że ekran robi się szary. Słuchaj, Wendy, mój Wyświetla... telefon... Wygląda, jakby ktoś pisał. Są takie 3 kropeczki. Patrzę. Czekamy niecierpliwie na informację. Odpowiadam do Wendy, telefon. Wendy, bo z każdym moim słowem wydaje mi się, jakby mój telefon coraz bardziej się rozsypywał w nicość, w pył. Przyjdź tam, gdzie mnie zostawiłeś. Pa. Jest rozłączone. No przecież się nie rozstroję. 400 telefon, znowu, tym razem do Nikity. Patrzysz, dzwoni Gili. Gili. Odbieram. No, siema. Co jest taki zdyszany? Skakałem przez płonące obręcze.
Słuchaj, mamy miejsce. Co ty gadasz? No, Kurwa, dawaj. kurwa, Mińska 25A. Mińska 25A. Kurwa. I co, Stara wszystko Kozłowie. załatwione? I co, i już wszystko załatwione? Możemy tam po prostu wchodzić? Durny, jeśli tam trzeba ekwipunek, wszystko. No tak, no wiadomo, ale czy już kupione to jest? No nie. A. Syrena musi wiedzieć, wyłoży fundusze. Zresztą wiesz, jaka jest moja rola tutaj. Dobra, wiem. Dobra. Ja tutaj, wiesz... Jak coś, to jeśli ja będę miał coś do gadania, to będziesz zawsze widziany u nas milde. A nie jak gdzie indziej. Dobra, lecę, bo jestem w niebezpieczeństwie. Trzymaj się. Cześć. Jak zawsze. Gdzie ją zostawiłem? Kogo zostawiłeś? Coś nie tak? Dostajecie na grupowej konwersacji wiadomości. Szybciej, AACP, 911, jestem w niebezpieczeństwie, pomocy. To jest bardzo niepokojące, jak tak robi. I wysyłam 3 kropki. Dzisiaj rano, Wendy, daj podpowiedź. Odpisuję. dzisiaj wieczorem napisała dosłownie to samo, a siedzieliście w limuzynie, jak was zobaczyłem. Tam, gdzie mnie zostawiliście. Gdzie cię zostawiliśmy? Chyba jej chodzi po prostu, wiesz, przy wejściu. Pisze, A. przy wejściu, znak zapytania. Tak, debile. A, Miałem wracam. rację. Wracamy Chowam tam. telefon i idę do wejścia razem z Nikitą. Przemyśl to, o czym gadaliśmy. Właśnie mam do ciebie też pytanie, bo ty wydawałeś się znać z tym starszym mężczyzną, to jest Lukrecjusz. Powiem tak, wydawało się... Wydawał się potężną jednostką. Nawet nie masz pojęcia. Powinienem się obawiać? Tak, jak z każdym spokrewnionym. Strach to dobra reakcja z tymi potworami. Ale kim on tak właściwie jest? W sensie domyślam się, że skoro pojechaliśmy na tą stronę rzeki, to jest z tej strony. Teraz tak, to jest... Nachylam się szeptem, mówię. La Sombra. Plan A, z tego, co widzieliśmy, związany z cieniami. Bo widzieliśmy tą całą cieniami? wroginię Wendy. Cieniami? Coś mi się tak właśnie... Myślałem, że to wyobraźnia tylko mi szwankuje, ale... Wrogini W sensie- Wendy potrafiła robić... Wybacz za mój polski, cały czas się przyzwyczaiłem. Wrogini Wendy potrafiła robić jakby takie macki tego W sensie z cienia? czystej ciemności. Dla mnie to jest niezbadane. Wolę wiedzieć, w co mogę uderzyć, a w co nie. Cię nie uderzysz. Szczerze mówiąc, nie dziwi mnie to tak bardzo po tym, jak wiesz, co z moją dłonią. Krwią. Dostajecie dalej wiadomości od Wendy. Wydaje się być bardzo pilna. No to przyspieszamy kroku. Już... Ja wręcz ja biegnę. Ale gdzie biegniecie? No do do wejścia. wejścia. Jakiego wejścia? No do Zamku Królewskiego. Ale jej tam nie ma. No, Nie, ja tam napisała stałam. gdzie... Aha, dobra, no. Ale ty zostałeś wyproszona, to ty jesteś tam w Ja podziemiach. jestem przed wejściem jakby w podziemie. Dobra, znajdujecie. Dziękuję. Coś się Co stało, się Wendy? stało? Wendy, coś się stało. Kto cię atakuje? Spotkałam Ashera. Jest. To, aha, ten, o którym mi opowiadaliście? Aha, to był ten przed wejściem. A, widać, że prawdopodobnie mamy podobny fach, a przynajmniej mieliśmy.
Ślina? Tak, Bandziu. A czemu ty nie jesteś głodny? Nie miałbyś ochoty czegoś przekąsić? Nie, czuję się w sumie bardzo dobrze. No tak, ale czemu? Jadłeś? Tak, dzisiaj na początku mojego dnia. Nie, a wczoraj? Bo wczoraj też nie byłeś głodny, a wcześniej mówiłeś, że byłeś. Wczoraj, w sensie wczoraj wieczorem. Nie przypominam sobie. Ślina, nie okłamuj mnie. Bo ja wiem, Ty też w myślach też? że Tak. Że Tak? To zdarzył ci się czekaj. wypadek. Poczekaj, ja wiem, że zdarzył ci się wypadek i że masz przysługę u Amadeusza. To drugie racja, ale wypadek nie. Nie było wypadku, w sensie. Skąd ci to w ogóle przyszło do głowy? Przysługa może być za wiele rzeczy. Ty w nim ucierpiałeś. Nie, ty w nim ucierpiałeś. Gdzie idziemy? No do domu. Myślałem, że ty powiesz. Aha, czyli idziemy do tamtego domu. No, ciekawi mnie bardzo, co wybrałaś. Jakiego domu? Cii. Okej, w takim razie musimy się dostać na Wawer. Ej, Wendy, mam pytanie. Potrzebujesz gitarzystki? Ja jestem gitarzystką. Potrzebuję wokalistki i potrzebuję perkusistki. Wokalistki. Albo potrzebuję wokalu, perkusji. Ty jesteś bas, ja jestem gitara. Czy wokal mógłby być równie dobrze drugą gitarą? Nie, zastanowię się. Bo mam dobry typ. Bardzo dobry typ. Co, znaleźć kogoś do zespołu? O, stara, nowa znajoma, ale już chwilę się znamy. Uwierz, jest wirtuozem gitary elektrycznej. Wendy idzie na przystanek. Idę za nią, mówiąc to. Ogólnie to jest dom Nikita. Czynsz wynosi 2800 euro. A, jest robota dla ciebie. Amadeusz chce twoją przysługę. Jesteś głupi. Bardzo głupi i niedoświadczony, więc ci powiem. Okej, ale W świecie co mi... spokrewnionych przysługa jest świętością. To nie jest jak w świecie ludzi. W momencie, w którym żyjesz tak długo, przysługa jest wszystkim, co możesz komuś dać, zaoferować. Troszkę poluzuję temat. Wendy, I nie możesz jej nie spełnić. No, Nie miałem zamiaru jej nie dotrzymać. wyglądasz jakbyś całkiem się mogła znać na tym temacie. Wiesz, gdzie kupię jakiegoś stylowego wejba? Wendy robi wielkie oczy. Z papierosami to jest dobra rada, ale strasznie śmierdzą. Stylowego vape'a. I wiesz, tak myślę, że to mogłoby pomóc mi w wizerunku do Prawdopodobnie w młodszych jakimś ludzi. vape shopie. Vape shopie. Nie wiem, na Wilanowie pewnie coś jest. Jak Poza już tym jesteśmy po nie, tej nie stronie. znam się na tym. Nie znam się na tym. Dlaczego uważasz, że się na tym znam, Nikita? Jesteś z bogatego domu. Myślałem, że Słuchaj, to nie zmienia faktu, że ludzie z bogatego domu, nie wiem, palą albo coś. Ile Wendy jest z bogatego domu? Jeżeli uważasz, że wychowanie przez kury to bogactwo, to tak jestem. Wendy zaczyna udawać, że płacze. Już, spokojnie. Nikita Tylko obraca się, żeby nie płaszczyć śmiechem. patrzę na Nikitę i mówię mu na ucho. Mojego dziadka zadziobałe gęsi. Myślałem się, że nie mówi prawdy. On nie żyje. Teraz uspokój ją, teraz. Tak Musisz przeprosić. rękami próbuję uspokoić. Spokojnie, Wendy. Po prostu jestem ciekawy. I to tyle. Przyjmuję. W każdym razie. Nikito,
Dziękuję. To wszystko. Wawer. To nasz cel. Czy Amadeusz mówił coś konkretniejszego, czy po prostu mam się do niego zgłosić? Chcę do niego zgłosić, ma dla ciebie robotę. Słuchaj, to może teraz ty się do niego zgłosisz, a my pojedziemy zobaczyć ten dom. Ty już Nie, ty nie nas rozdzielajmy się. Ja tego domu nie kupuję, no ale no dobra, chętnie zobaczę. My też nie kupujemy, tylko wynajmujemy. Masz A 6 kupujecie na pokoi. okres miesiąca, tylko co miesiąc od nowa. Wendy, nie wiem, czy w Azji są takie rzeczy jak wynajem, czy coś takiego. Jestem z Polski. Właśnie, Sowa mi podpowiedział. Jestem Pamiętacie o żabie Wybacz, mądrości? wcale nie to był tylko żart, niewinny. Dajcie mi powiedzieć. Pamiętacie o żabie mądrości, o której wam mówiłam? No, ta co mówiłeś, że mówiła po japońsku i miała bąbelki z napisami. Tak, i powiedziała, że nie ufaj sercu. Mhm. Wendy, Tak? dostajesz wiadomość w postaci gifa. Jest to jakaś postać za nim, dziewczynka machająca do ciebie. Czy to Aiko? Mhm. Próbuję znaleźć coś podobnego. Okej. O, Aiko. Nie ufaj sercu. Aiko! Aiko jest... Chodzi o to, że po prostu żaba równa się Azja, a Azja to złe Co? wampiry. O, od kiedy żaba? Przecież w Polsce są też żaby. Ale to była wielka żaba mówiąca po japońsku. Mhm. To ropucha, ale ropuchy też są w Polsce. Nie, to była wielka żaba. Ona była jak budynek. Mhm. Słuchajcie, rozważymy to później. Poruszajmy się. Nie możemy stać w miejscu. Ale przecież my idziemy cały Czekamy na czas. autobus. Idziemy, poruszamy. Nie wiem, co wy robimy. No, czekamy na autobus, myślałem. Czekamy na autobus, tak. Salvi ma rację, jeżeli już jesteśmy na przystanku, to czekamy. Idziemy Wiesz, wokół Wendy, Wendy, chyba- Dokąd będziecie jechać nim? Prawdopodobnie tam, gdzie zostawiliśmy samochód Salviego, a potem samochodem Salviego na Wawer. Długo wam zajmie ta droga. Jeżeli jesteście ciekawi, która jest godzina, jest coś koło północy. A, to jeszcze. Wendy, chyba bez obrazy, ale naoglądałaś... Nie, w sumie. Wytłumacz mi, te wizje mogą dosłownie wszystko przedstawiać? Jakby niewyobrażalnie wszystko? Czy to jest jakby coś, co musi być realne? Czy jak to działa? Wszystko jest realne. Zależy od perspektywy. Wydaje mi się, że Godzilla nie jest realna. Bardzo ciekawe Jest. stwierdzenie, Wendy. Z chęcią bym porozmawiał o tobie, o tym na poziomie filozoficznym. Ale to może Chętnie. później. A to masz jakiś lepszy temat, Nikito? Na teraz? Może Ile trochę masz bardziej- lat? Ja? Patrz na Salviego. 30. Ja wiem. A ty? 30. 152. Nie wierzę. Nikita tak kiwa głową poważnie. Nadal nie wierzę. Przepraszam, ale... 50. Nie. 10. W sensie po śmierci. Zapisz te numery. Te numery to lotka. Wygrasz. Czekaj, jak to było? 1550, 10? 152, To 52, 50, 50, 10, 10. 32 i 15. Ale to jest za dużo numerów na totolotka. Wybierz. Do zagrywek to dolotek bonus. Możesz dodać sobie kolejne numery do W tego. sensie, czy to są 2 na przykład, ale podzielić je na pół trzeba. Tak. Nie myślałeś, że mogłabyś tak w sumie zbić fortunę, wygrywając każdego totolotka, ale pod inną Byłabym maską, jak magiczna kura. nosząca widziałam złote kiedyś- jaja. Nie, magiczna. Przepraszam, to jak robicie w końcu? Tak jak No, powiedzieliśmy. Autobus. Czyli autobus. Okej, no to zajdzie wam na tym trochę. Niemniej jednak zrobimy sobie tutaj cięcie. Także na następną część. Na część już trzecią.